Wiadomość od twojego skryby. Homo sapiens to całkiem zmyślny gatunek. Bez możliwości komunikacji, a więc przed epoką globalizacji i szybkiego przepływu informacji, potrafiliśmy niezależnie opracować wiele konceptów czy wynalazków. W wielu rozrzuconych po świecie kulturach udało nam się wymyślić identyczne rodzaje narzędzi czy broni. I choć pierwsze siekiery czy łuki różniły się od siebie wyglądem, a techniki obróbki metali procesem wytwórczym, ostatecznie wszystkie fizyczne przedmioty spełniały tę samą lub prawie tę samą funkcję. Inaczej sprawa się ma z konceptami społecznymi. Te również potrafiliśmy wypracować niezależnie, jednak różnic w pobudkach do ich powstania było wielokrotnie więcej. To samo tyczy się możliwości wariacji koncepcji, która nie ma przecież odniesienia do fizycznego przedmiotu. I choć dziś niewolnictwo próbujemy ustandaryzować i zaszufladkować w głowie za pomocą właśnie tego jednego terminu i towarzyszącej mu definicji, to gdzieś z tyłu głowy powinna nam towarzyszyć myśl, że na przestrzeni dziejów niewolnictwo mogło przybierać wiele rodzajów i wynikać z odmiennych przyczyn. Śledzenie początków niewolnictwa zdecydowanie nie jest łatwym zadaniem. Koncepcji nie wykopiemy przecież z ziemi. Archeologia w tej kwestii pomaga nam dopiero, kiedy natykamy się na znaleziska w postaci łańcuchów, kajdan czy dokumentów opisujących handel lub spisy ludzi niewolnych. A śladów niewolnictwa należy upatrywać zdecydowanie wcześniej niż pierwsze znaleziska, które fizycznie mogą potwierdzić nam jego istnienie. Wielu badaczy początki niewolnictwa starało się umieścić na osi czasu około 10 tysiąclecia przed naszą erą. Takie ustalenia rzecz jasna były umowne, ponieważ nie sposób przecież ustalić pochodzenia, ani tym bardziej tożsamości pierwszego człowieka, który został zniewolony. Ale dlaczego akurat 10 tysiąclecie? Uważa się, że rewolucja neolityczna była impulsem, który doprowadził do powstania hierarchii oraz nierówności społecznych. Różnice w poziomie zamożności, a także nadwyżki żywnościowe miały być jednymi z czynników, które spowodowały, że niewolnictwo zaczęło zyskiwać na popularności. Nie znaczy to jednak, że rewolucja neolityczna dała początek samej idei niewolnictwa. To na pewno występowało wcześniej, jednak było o wiele rzadsze. Niewolnictwo nie ma szans wystąpić w społecznościach koczowniczych czy plemiennych, które cechuje egalitaryzm, niewielkie zasoby żywności oraz niska populacja. Trudno jest przecież kontrolować osobę niewolną w plemieniu liczącym co najwyżej kilkadziesiąt osób, w którym na dodatek cały czas brakuje jedzenia. Ale kiedy w populacji zarysowują się zręby stratyfikacji społecznej oraz różnica w poziomie zamożności, wtedy pojawia się furtka do powstania konceptu niewolnictwa. Kiedy dokładnie to nastąpiło? Jest przynajmniej 6 dat w historii, które można uznać za początek niewolnictwa. Panuje niemal całkowity konsensus naukowy, że na 6 z 7 kontynentów ludzkość dokonała tego niezależnie. I każdy z tych momentów historii był i już na zawsze pozostanie dla nas tajemnicą. Przenieśmy się do Mezopotamii, ponieważ to właśnie tam można szukać jednych z pierwszych śladów instytucjonalizacji niewolnictwa. Przyczyny i potencjalne pochodzenie pierwszych niewolników kryje się w zabytkach kultury pisanej. Najstarszymi terminami w języku sumeryjskim, które dziś porównuje się do wyrazu niewolnik, są odpowiednio nita kur w stosunku do niewolnego mężczyzny oraz nunus kur, jeśli mówimy o kobiecie niewolnej. Końcówkę kur tłumaczy się jako obcy lub z obcego kraju, co może implikować, że pierwszymi niewolnikami w starożytnej Mezopotamii nie byli ludzie wywodzący się z kultury sumeryjskiej. Zawsze albo prawie zawsze byli to ludzie, których pojmano czy to podczas podboju regionu lub też podczas wypraw łupieszczych do sąsiadujących z Sumerem krain. Obok Sumeru, który był zlokalizowany na południu, rozróżniano także 4 inne krainy, które stanowiły niejako sposób wyznaczania stron świata za pomocą markerów etnicznych. Mamy więc Elam na wschodzie, Amurru od plemienia Amorytów na zachodzie oraz Szubartu na północy. Oprócz wspomnianych wcześniej terminów to właśnie Szubartyjczyk stanowił jeden z synonimów, których używano do określenia niewolnika. Nie wymaga chyba dodatkowych wyjaśnień, dlaczego członek ludu wypartego na północ przez Sumerów jest właśnie jednym z wielu określeń niewolnika. Nie tylko w Sumerze, ale też na całym świecie jedną z bardziej prymarnych przyczyn powstania grupy społecznej, którą możemy nazwać niewolnikami, pierwotnie był podbój, a tym samym rozwój cywilizacji niepodzielnie łączy się z dehumanizacją ich członków, albo raczej członków społeczeństw, które miały to nieszczęście znaleźć się u bram bardziej zaawansowanych cywilizacji. Etymologię sumeryjskiego terminu Arad oraz akadyjskiego Ardu, oznaczającego już niezaprzeczalnie niewolnika, określają właśnie człowieka sprowadzonego z gór. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Przede wszystkim dlatego, że ludzi, o których zaraz będziemy rozmawiać, choć nazywamy niewolnikami, to nie spełniają oni wszystkich prototypowych założeń i cech osób niewolnych.
Tak, mezopotamscy niewolnicy byli rzeczywiście ruchomościami, które ich właściciele regularnie sprzedawali, wymieniali czy nawet uwalniali, ale instytucja niewolnictwa mezopotamskiego często nie pozbawiała w zupełności ludzi niewolnych prawa do samostanowienia, zawierania małżeństw czy możliwości przemieszczania się, a przede wszystkim przynajmniej części osobowości prawnej. Ludzie niewolni byli nieraz pełnomocnikami swoich panów, wykonującymi te same zadania ramię w ramię, jednak pozbawieni podmiotowości, choć nie zdehumanizowani aż tak jak niewolnicy w późniejszych epokach. Jeszcze zanim ktokolwiek w Mezopotamii usłyszał o imperium neoasyryjskim i wielkich deportacjach setek tysięcy zniewolonych ludzi, obrót niewolnikami był raczej ograniczony, a bogatsze rodziny dysponowały nie więcej niż kilkoma osobami pozbawionymi statusu prawnego. Nie znajdujemy wiele dowodów na masowe zniewolenia większych grup ludzi, a tym bardziej całych ludów, a jedynie dowody sprzedaży jednego, dwóch lub dużo rzadziej co najwyżej kilkorga osób. Dokumenty z okresu starobabilońskiego nie potwierdzają powszechnego opierania się na niewolnej sile roboczej. Niewolnicy występowali jako pracownicy w strukturach państwowych, jednak dobrobyt miast sumeryjskich nie opierał się w aż tak znacznym stopniu na pracy ich rąk. Ale przechodząc wreszcie do życiowych kwestii, jak można było stać się niewolnikiem? Opierając się na dokumentach z miasta Ur z przełomu III i II milenium przed naszą erą, można zauważyć, że osoby wyszczególnione na dokumentach jako niewolnicy noszą zazwyczaj sumeryjskie, akadyjskie lub churyckie imiona. To nasuwa pewien wniosek. Nie wszyscy niewolnicy byli jeńcami wojennymi lub osobami porwanymi w dalekich krajach. Jest więcej przyczyn, które sprawiały, że ludzie stawali się niewolnikami. Kłopoty finansowe, głód lub wreszcie zwykły pragmatyzm doprowadzały ludzi do niełatwej decyzji o sprzedaży członków swojej rodziny lub nawet samych siebie, by spłacić długi zaciągnięte czy to w świątyni, czy u innych prywatnych wierzycieli. Proces zaprzedawania się w niewolę rozpoczął się około III milenium przed naszą erą i do czasu powstania kodeksu Hammurabiego był już długotrwającą, niechlubną tradycją. Oddanie swojego dziecka w niewolę zdecydowanie nie było decyzją łatwą, jednak powierzenie go świątynnym oficjelom w czasach głodu było nierzadko jedynym sposobem, by uratować im życie. Przedkładano więc życie ponad kwestię statusu społecznego. Charakter takich kontraktów oczywiście nie był permanentny. W niewolę zaprzedawano się na okres np. 4 lat, by spłacić całe powstałe zadłużenie. Po upłynięciu okresu zawartego w umowie niewolnik był zwalniany i odzyskiwał wszystkie przysługujące mu wcześniej prawa i ruchomości. Warto w tym miejscu wtrącić 2 słowa o statusie prawnym niewolników. Jak widzimy, ten mógł się zmieniać. Człowiek wolny mógł dość łatwo stać się niewolnikiem na określony czas, tak samo jak niewolnik, czysto teoretycznie, mógł zostać zwolniony i wyniesiony do statusu człowieka wolnego. Najczęściej jednak symbol niewolnictwa na zawsze pozostawał z osobą, która choć raz znalazła się w tej najniższej klasie społecznej. Niewolnicy byli oznaczani nacięciem na czole lub też byli zobligowani do stałego noszenia ze sobą jakiegoś widocznego symbolu świadczącego o ich statusie. Czasem była to mała gliniana tabliczka, innym razem łańcuch lub specjalna bransoleta. Świątynie często oznaczały swoich niewolników tatuażem symbolizującym czczonego przezeń Boga. A wracając do przyczyn, to zniewolenie mogło być też formą kary sądowej. W zależności od okresu status niewolnika mógł zostać nadany przez sąd czy to za kradzież, rozbój, uszkodzenie mienia, pobicie, wreszcie inne przestępstwa kryminalne. Mając jednak na uwadze funkcjonujące w Mezopotamii prawo talionu, zniewolenie było nierzadko łagodniejszą formą kary, która choć odbierała przestępcy status, to jednak pozostawiała go przynajmniej w jednym kawałku. Wielkie nieszczęście mogło przytrafić się również rodzinie przestępcy, jeśli brakło mu odwagi, by stawić się przed sądem lub gdy poniósł on śmierć podczas dokonywania przestępstwa. Majątek sprawcy był nierzadko przekazywany ofiarom i ich rodzinom, jako że na majątek składały się nie tylko nieruchomości, ale także cały inwentarz, wliczając w to żonę i dzieci. Rodzina sprawcy mogła znaleźć się w dość nieprzyjemnym położeniu i być zdana na łaskę sądu, który nierzadko oddawał ich w niewolę ofiarom. Znana jest sprawa sądowa z miasta Girsu, kiedy to właśnie głowa rodziny w nieznanych okolicznościach zniknęła po popełnieniu przestępstwa. Nie wiemy, czy sprawca został zamordowany, czy też zbiegł, ale jego dobytek wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza, wliczając w to żonę i córkę, trafił w ręce jego ofiar. Pomimo wielokrotnych prób odwoływania się i składania dodatkowych zeznań 2 kobietom sąd nadał status ludzi niewolnych. Jakie były preferencje kupców, którzy decydowali się na zakup niewolnika? W wielu umowach sprzedaży, czy też listach, które traktują o zakupie niewolnika, często nie wspomina się wcale o umiejętnościach,
które miałyby być pożądane. Wydaje się, że pracę ludzi zniewolonych oceniano niżej, wobec czego często nie przywiązywano szczególnej uwagi co do ich umiejętności. Jak głosi jedno przysłowie, wolny tkacz odpowiada 2 niewolnym dziewczętom, wolny robotnik odpowiada 3 niewolnikom. Potencjalni właściciele zdecydowanie częściej zwracali uwagę na charakter niewolnika. Najczęściej dochodzono do wniosku, że każdej profesji można się wyuczyć, natomiast przymioty duchowe są niezmienne, jak głoszą instrukcje z Shuruppak. Kiedy sprowadzasz niewolnicę ze wzgórz, przynosi ze sobą zarówno dobro, jak i zło. Dobro ma w rękach, ale zło jest w jej sercu. W tym samym dziełku kilka linijek później napotykamy jednak na zupełne przeciwieństwo tego osądu. Powinieneś raczej sprowadzić obcego niewolnika z gór, albo powinieneś sprowadzić kogoś do miejsca, w którym będzie obcy. Mój synu, wtedy naleję wody dla ciebie tam, gdzie wschodzi słońce i on będzie szedł przed tobą. Większość wzmianek o pracy ludności niewolnej najczęściej nie charakteryzuje rodzaju ich zatrudnienia. W dokumentach wskazywano, że mają oni po prostu pracować, nie być gnuśnymi, czy też pozostawać na służbie. W kilku miejscach znajdujemy co prawda wspomnienia o prostych pracach czy to polowych, czy domowych, jednak specjalistyczne umiejętności, takie jak wspomniane już tkactwo czy pisanie, w dokumentach traktujących o sprzedaży ludzi prawie nie występują. Wynika to zapewne z faktu, że w starożytnej Mezopotamii niemal nie występowały profesje czysto niewolnicze. Mamy co prawda rzadkie doniesienia, że chówce jeńców wykorzystywano gromadnie do pracy w polach czy do kopania kanałów irygacyjnych. Jednak charakter pracy niewolników domowych był zupełnie inny. Pracowali oni często w pojedynkę lub dwójkami, bez nadzoru ze strony swoich właścicieli. Często faktyczną różnicą pomiędzy człowiekiem wolnym a niewolnikiem była możliwość sprzedaży tego drugiego. Zdarzało się nawet, że ludzie żyjący w jednym domu nie zdawali sobie sprawy, że członkowie ich rodziny mogą być niewolnikami. Posłuchajcie. List Rimuta Nabu do jego braci Bel-Ibniego i Szuma i Diny. Niech bogowie Nabu i Marduk błogosławią moich braci. Nie widziałem waszej siostry przez kilka lat, ale tegoż samego dnia, kiedy ją znowu ujrzałem, zamieszkała ze mną. Od 2 lat Nabu Kishir twierdzi, że to niewolnica, która należy do mnie. Ona tymczasem nigdy nie przekazała mi informacji na ten temat. Za bardzo boicie się namiestnika i nie możecie poskarżyć się królowi. Biada temu, kto składa taką skargę. Chcecie, bym ją stracił? Nie ma w tym naszej złej woli, nie musicie się z tego powodu złościć, ale Nabu Kishirowi się to nie uda, choć przysiągł, nie dam jej za darmo. I dlaczego stawiacie mnie w błędzie? Za to, co też jest waszą winą. Zamierzacie mnie teraz obwiniać? W tym samym czasie może dojść do zniszczenia mojej rodziny. Wygląda na to, że będę musiał wysłać piękną niewolnicę jako zastępstwo dla waszej siostry. Z ekonomicznego punktu widzenia niewolnictwo mezopotamskie nie polegało na wykorzystywaniu siły roboczej, a przynajmniej nie tylko na tym. Niewolnicy często stanowili gwarancje w kontraktach handlowych, czy też byli na poczet takich umów oddawani w zastaw. Ponadto kupcy czy właściciele ziemscy musieli załatwiać swoje sprawy w wielu miejscach, często oddalonych od siebie. Niewolnicy brali często więc na siebie ten ciężar nużących, ale także niebezpiecznych podróży. Czy dotyczyło to kontroli pracy w polu, egzekucji długu, czy też dostarczenia listu, niewolnik mógł być doskonałym pełnomocnikiem swojego pana. Niezależnie od tego, czy wysłano go do innych gospodarstw domowych, na wieś, czy nawet do innych miast, to właśnie ze względu na zdolność do swobodnego poruszania się i niezależnego osądu niewolnik był nieoceniony. Z tego powodu panowie cenili niewolników nie za muskularność czy urodę, ale za to, że byli godni zaufania. To właśnie stosunek społeczny pomiędzy panem a niewolnikiem, oparty często nie na sile, a wzajemnym zaufaniu, sprawia, że mezopotamskie niewolnictwo jest konstruktem społecznym tak niejednoznacznym i zagadkowym, zupełnie odmiennym od jego późniejszych iteracji. Rozpieszczasz nas swoją hojnością. Jeśli interesują Cię materiały powstające w Skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji.